Ta zielona gąbka jest za bardzo zielona i tu może uformujemy tak szybko. No i oczywiście niezawodny wagonik do testów, czy zawadza, nie zawadza. Jest elegancko i dziurkę. Tyle smarujemy. No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zajmiemy się już sadzeniem zieleni średniej i wysokiej, czyli krzaczków i drzewek. Jak zauważyliście, od ostatniego odcinka troszeczkę się zmieniło. Tutaj wykonałem troszeczkę imitację gleby i dosadziłem trawę, aczkolwiek dosadziłem ją troszeczkę więcej niż, nie tyle co chciałem, tylko niż wcześniej co powiedziałem. Miały być kępki, zrobiłem takie bardziej, powiedzmy, placki i teraz mi to bardziej jakoś pasuje. Teraz zajmiemy się właśnie drzewkami. Myślę, że to drzewko tutaj sobie zaraz przymocujemy i tak będzie według mnie dobrze, bo w żadnym innym miejscu to drzewko mi tutaj nie pasuje. Dookoła posadzimy sobie troszeczkę krzaczków. Na poprzednim filmie widzieliście taki wstępny zarys wystroju tutaj tego narożnika makiety i tam używałem takich ciemnych gąbek, które według mnie nie bardzo się tu sprawdzają. Za bardzo mi się to odcina, ta zielona gąbka jest za bardzo zielona i stwierdziłem, że tutaj jednak posadzę coś bardziej takiego w kolorze już tej trawy. O, takie krzaczki. Ale chyba takie posadzę. Bardziej mi tutaj pasuje. Tak to za bardzo sztucznie wygląda ta trawa, zbyt intensywnie zielona. Więc myślę, że tak to zostawimy. Więc weźmiemy sobie teraz troszeczkę wikolu i będziemy te krzaczki, że tak powiem, przyklejać. Troszeczkę wikolu i formujemy sobie krzaczek. Jeden jest. Biorę sobie nożyczki, odcinam kawałeczek tego krzaczka, który tam był, zrobiony na poprzednim filmie. Mamy taki krzaczek, powiedzmy, czy on nam wyjdzie. Pokażę. O, taki krzaczek. Posadzimy może w tym miejscu, żeby nie przesadzić. Ten film wyjdzie troszeczkę przydługawy. Ja niektóre sceny takie przemilczane, powiedzmy, wytnę. O, jest następny krzaczek. Może troszeczkę większy ten krzaczek. Taki. I też przymierzymy sobie. O, tu będzie taki większy. Może być w tym miejscu. Pasuje. Jakby tutaj stąd był. I znowuż wikol. Nanosimy. Tutaj już nie musimy tego wikolu rozcieńczać. Chodzi nam o to, żeby ten krzaczek tak się troszeczkę wtopił w ten klej. Będzie się po prostu lepiej trzymał. Nie ugniatamy go też zbyt intensywnie. Najlepiej pensetą, nie palcem, bo palcem to nam się cały zgniecie. Pensetę sobie potem wyczyścimy, nawet jak się ubrudzi klejem. No, tu mi z tej strony jeszcze wygląda. O, no i nie wiem. I może jeszcze faktycznie troszeczkę dosadzę obok tutaj. Taki malutki krzaczek jakiś sobie zrobię, żeby było inaczej. O, myślę, że tak. To co ta gąbeczka to nam spadnie, potem ją odkurzaczem zbierzemy. To co się ewentualnie obsypie i będzie fajnie. Teraz można by posadzić coś większego gdzieś. Szukam takiego fajnego miejsca. To jest ewidentnie za duże. Więc może skrócę ten krzaczek o połowę. Mniej więcej. Spróbuję sobie go tak troszeczkę poszarpać.
i zobaczmy, co z niego wyjdzie. Ułóżmy go tutaj tak wstępnie. Czy coś tu nam z niego ciekawego wyjdzie. No tak średnio bym powiedział. Jeszcze troszeczkę go wymodelujmy i spróbujmy go posadzić w tym miejscu. Tak. Żeby on dobrze złapał właśnie tym na ten wikol tutaj, to już się będzie trzymał, szarpał się z nim. Nikt nie będzie z tym krzaczkiem, żeby tylko po prostu nie odfrunął. No i powiem Wam, że jest do kitu, bo ten krzaczek okazało się, że on jest, jak się go rozłoży, to jest w środku tak jakby częściowo pusty, więc musimy to wykorzystać gdzieś indziej. Więc szukam innego, ciekawszego fragmentu. Coś tu znajdziemy. Może tu, może taki fragment będzie lepszy. Jeszcze raz poprawimy troszeczkę wikolem. Jak damy troszeczkę za dużo, to się nic nie stanie. Śmiało można. No i ok, coś takiego. No, mogłoby być. W porządku. Teraz może spróbujemy wsadzić jakiś większy krzaczek. Także widzimy się za chwilkę. Ja sobie przyszykuję jakiś krzaczek. Wyjmę sobie go z tego kartonika. Jakoś spróbuję wytargać. Jeszcze nie wiem, który. Może ten, może ten. Muszę go po prostu wyjąć, wykręcić lub wyrwać. O, jest, wyrwał się pięknie. I teraz jedyne, co muszę zrobić, to muszę zrobić dziurkę. Można to oczywiście troszeczkę obciąć, bo to jest za długie. To jest taka część stwardniała z wikolem, więc to można odciąć, jak jest za długie. No i co? I teraz musimy zrobić dziurkę. Dziurki wygodnie się robi śrubokrętem takim krzyżakowym. Można lekko puknąć, żeby przebić się przez warstwę piasku. O, i już mamy dziureczkę. Oczywiście zapuszczamy wikol dość obficie, żeby tam się w tą dziurkę wlał. Można to robić troszeczkę mniejszym pędzelkiem, ten jest troszeczkę za duży, jak widzieliście. I wkładamy krzaczek. I teraz trzeba ten krzaczek troszeczkę rozłożyć. Pasuje. Kolorystycznie też pasuje, więc tak można by go zostawić. Jeszcze troszeczkę rozczapiżymy te listki, gałązki. O, i taki krzaczek. Teraz znajdziemy taki mniejszy krzaczek. Chciałbym go wsadzić w to miejsce. Znalazłem tutaj taki malutki krzaczek. Taki się akurat zrobił, więc wyrywamy go. Taki malutki krzaczek. Robimy dziurkę. Może nie tak centralnie na środku, bardziej tu z boku. Mała dziurka. Zapuszczamy wikol. Staramy się nie pociapać tutaj w tym miejscu tego wikolu poza właśnie tą dziurkę, ponieważ on nam poskleja tą trawę, więc lepiej zrobić tutaj właśnie dokładniej. Obetnę sobie końcówkę.
wkładam krzaczek. Troszeczkę go formuję. Coś mi się tutaj do końca nie włożył, bo mi wystaje to białe. Więc jeszcze raz. No jest za długie to włosie, muszę jeszcze troszeczkę skrócić. O, i tak można by ten krzaczek zostawić. Zaraz to pokażę z innej perspektywy. Teraz sobie na chwilkę zabierzemy to drzewo i spróbujemy jeszcze gdzieś posadzić krzaczki te poprzednie. Tu może taki krzaczek w tym miejscu. Może tutaj. Ok. Tak, może być. Drzewko przymierzymy jeszcze wizualnie, gdzie tutaj coś trzeba. Tu potrzeba nam chyba jednego krzaczka większego. Więc już sobie tutaj coś dobierzemy. Koniec krzaczka i dopiero umieszczamy w dziurce. Chyba nawet sprawniej poszło. I już zostawiamy. Niech ten krzaczek już sobie jest. Teraz byśmy do smaku, jak ja to mówię, dalibyśmy kawałeczek krzaczka tu. Takiego malutkiego. O, tu. I jedno źdźbło damy tu, ale naprawdę takie malutkie. O, to wszystko. Myślę, że tak można zostawić. Teraz damy jeden większy krzaczek tutaj gdzieś w to miejsce chciałem dać. Tu. Znowuż odcinamy sobie gdzieś kawałeczek. Delikatnie formujemy i próbujemy przyczepić. Można dać wikolu troszeczkę więcej, żeby ten krzaczek się złapał, wtopił w ten klej. Dobrze. I coś nam jeszcze tu zostało. Troszkę wolnego miejsca, może gdzieś tu. Lub może tu. Nie tak wszystko pod ścianą. I znowuż kawałek z innego krzaczka całkiem odetniemy, żeby kolorystycznie też się różniły. Ten krzaczek każdy mi wyszedł troszeczkę inny, inaczej się tej gąbki sypnęło. O, tak. Coś takiego. No i teraz czas na posadzenie drzewka. Mniej więcej w tym miejscu musimy zrobić. I tutaj troszeczkę musimy to umieścić też głębiej. Ok, myślę, że wystarczy. Przymierzmy sobie, czy to nam w ogóle wejdzie. Dobrze, powinno wejść.
No i oczywiście wikol. To będzie i tak ciasno siedzieć, więc ustawiamy sobie tylko kierunek, w którym chcemy, żeby drzewko było zwrócone do nas, czy też do makiety. I wsadzamy. Zaraz będziemy mogli jeszcze to skorygować. O, drzewko jest. Teraz możemy sobie jeszcze wymodelować liście. No, myślę, że coś takiego mogło być. Liście zawsze możemy sobie wymodelować, nawet jak już drzewko będzie całkowicie przymocowane. No i tak to wygląda po przymocowaniu całej zieleni. Tutaj ten krzaczek jeszcze mi się nie podoba, bo on tutaj wyłażą mu po prostu te dolne gałęzie jeszcze, ale to sobie wymodeluję później. Ale to się jeszcze poprawi, jak już troszeczkę podeschnie, wymodeluje się. I tak na razie bym to zostawił. Te gałązki troszkę do góry, żeby mi tu nie szurały. Ok. To drzewko jednak jest za bardzo takie. O. No, coś takiego. I teraz posadzę sobie krzaczek tu, powsadzam krzaczki w te miejsca drzewka i zajmę się maskowaniem tutaj tej części, także na tą część Was za chwilkę zaproszę. Chciałem jeszcze pokazać, jak między torami posadzimy jakieś krzaczki. Będzie się to odbywało w analogiczny sposób, więc potnę sobie tutaj na kawałeczki takie małe kępki i spróbujemy coś tutaj gdzieś w tym międzytorzu posadzić. Niekoniecznie na samym szutrze, ale gdzieś tak może obok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie będzie pasowało, to zawsze możemy to zdjąć. Dobrze, i taki jeden mógłby sobie tutaj być. Myślę, że można dać tutaj i na pewno tu jakiś większy krzaczek. Na razie może tyle, żeby nam klej niepotrzebnie nie obsychał. No i tutaj mam już przygotowany jeden taki krzaczek większy. Dosadzimy obok drugi z innego kawałka, żeby był troszeczkę inny. I tu może uformujemy tak szybciutko trzeci. O. Próbowałem tutaj posadzić te krzaczki, te większe krzaczki, słuchajcie, ale okazało się, że one po prostu będą haczyły o tabor, więc to jest bez sensu. Jeszcze będziemy próbowali zrobić krzaczki tutaj, żeby to było takie bardziej zarośnięte w tym miejscu. Klej ściągamy patyczkiem kosmetycznym i ślady. Tak. I jeszcze jakby taki wyglądał. Ten inny kolor może dajmy tutaj, tej gąbki, tej ciemniejszej, o której wcześniej wspominałem. Damy tu. Przydałaby nam się kępka taka malutka, okalająca tutaj tą część rampy, tą krawędź. I tak tu spróbujmy to no i oczywiście niezawodny wagonik do testów, czy zawadza, nie zawadza. Jest elegancko, nic nie zawadza, fajnie może być. Ja bym jeszcze tak zaryzykował delikatnie tutaj na tej ściance i spróbujmy to tak, o, żeby to było porośnięte bardziej. O, myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Tak samo możemy zrobić tutaj, tylko dajmy tutaj więcej
kleju i zróbmy tutaj naklejenie na boku. O, tyle. Zobaczmy. Najpierw dół zróbmy. A potem kawalątek na górę. Ok. No i to tak jakoś wygląda. Może pokażę to bardziej z boku. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą krawędź. Myślę, że nie najgorzej. Mogłoby tak zostać. Tu jeszcze może troszeczkę damy. Nie za dużo, bo będzie wszędzie tak samo, więc będzie wtedy nudno. Tutaj dołożyłem jeszcze jeden kawalątek, ale się coś tu nie trzyma za bardzo, więc dorzućmy troszkę kleju. O, teraz myślę, będzie ok. Tutaj zrobimy troszeczkę inaczej, bo tu damy już jeden krzaczek i jeden tu pod ścianą. Ok. To walniemy tutaj taki większy krzaczek. Tu mam taki fajny krzaczek. Spróbuję go umieścić właśnie gdzieś tu, go tak wcisnąć. O. Tutaj. A w tym rogu spróbujemy dać ten ciemniejszy. Z tej ciemniejszej gąbki krzaczek. O, tak tylko troszeczkę. Ok. Myślę, że tak mogłoby być. Biorę sobie wiertło. Ja chcę zrobić tutaj krzaczek. To robię dziurkę. Tyle wystarczy, żeby nie przewiercić. Oczywiście odkurzaczem od razu sprzątamy. Bierzemy przyszykowany krzaczek. Smarujemy. I w zasadzie gotowe. Mocujemy, formujemy. Jak nie teraz, to później. I mamy krzaczek. I to wszystko. No i zostało nam jeszcze zamontowanie, zamocowanie, przymocowanie, posadzenie, zwał jak zwał, krzaczków. Tutaj na łączeniu właśnie starej części makiety i tych nowych skał. A tutaj sytuacja jest prosta, to mam krzaczki już uszykowane. Smarujemy po prostu wikolem. Przykładamy, tak jak wcześniej było przymierzone. Dociskam, gotowe. I tak samo robimy z każdym innym. Myślę, że tego już nie będę Wam pokazywał. Kawałek pokażę. O. I tu obficie, bo to jest taki dosyć duży fragment. Cyk. Dociskamy lekko, gotowe. Następny fragment. Smarujemy. Nie przejmujemy się, że ta gąbka tu jest. Niech ona sobie będzie. I gotowe. Teraz ta malutka gąbeczka poupychana gdzieś tam. I gotowe. No i chciałem jeszcze pokazać, powiedzmy, taki efekt końcowy, ale jeszcze bez sprzątania, bez odkurzania tak naprawdę. Pozbierałem tylko większe śmieci. Tak to wygląda. Postaram się pokazać to troszeczkę w zbliżeniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wyszło nawet, tak mówię, jakieś wszelkie korekty, coś, co mi się nie będzie jeszcze podobało,
albo gdzieś jeszcze coś dodam, albo usunę. Przymocowałem też te skrzyneczki. Tutaj jest koncepcja jeszcze płotu, płot leży. Ja go muszę zamontować, muszę sobie wymyślić, jak go ułożyć, w jakim kształcie. Tu dorzuciłem jedną choinkę jeszcze i tu dorzuciłem to drugie drzewko, więc myślę, że coś takiego na razie zostanie. Jest troszeczkę tej zieleni. Teraz jeszcze trzeba dodać słupy oświetleniowe, to ogrodzenie i coś może z tego wyjdzie. Także chyba tyle w tym odcinku. Trzymajcie się gorąco, cześć.